Jestem o kolejny krok bliżej od wspinaczki na Atto Tower. Najpierw byliśmy tam w tamtym budynku, później wysłali nas do tego budynku. Tutaj było od pokoju do pokoju, aż w końcu dotarliśmy do człowieka, który wie co i jak. I jest nadzieja, że zostanę podpięty pod grupę reporterów i badaczy, którzy będą robić takie cykliczne wypady do właśnie obiektu, jakim jest Atto Tower. Dostałem tutaj numer telefonu do takiej pani z Niemiec. No i teraz muszę do niej napisać maila, przedstawić się, powiedzieć co ja chciałbym zrobić. No i to od niej będzie zależało, czy zostanę podpięty pod grupę tych właśnie badaczy i reporterów. No i jeśli ona się zgodzi, no to wtedy musimy tutaj wrócić po odpowiedni dokument. No i taki to jest właśnie proces. Gasolina normal, full. Siemanko, wtorkowy poranku. Siemanko widzowie, witam na trasie z Manaus do okolic miasteczka Balbina. Ponownie jedziemy tą samą trasą co na początku, wtedy co Wam opowiadałem, że mi samochód się wyłączył na trasie z uwagi na blokadę GPS. Tym razem się nie wyłączy, ponieważ byłem wczoraj w wypożyczalni samochodów, aby opłacić zwiększenie zasięgu tego samochodu. Teraz się zasięg powiększył i możemy spokojnie pojechać do tego miasteczka Balbina. No i właśnie to robimy razem z przewodnikiem. Tam jest mój nowy przewodnik, były wojskowy. Widzę, że jakąś gimnastykę tam praktykuje. Niestety Capiro nie mógł ze mną jechać. Droga z Manaus do Balbiny wygląda tak, że na początku była autostrada, a teraz się skończyła. No i jest taka droga i ona tak ze 100 km będzie wyglądać, że czasami są takie dziury, że praktycznie do zera trzeba się zatrzymać. Czasami są jakieś domki, no ale raczej mało. Głównie to jedna droga w dżungli. Właśnie dojeżdżamy do tego przejścia granicznego, gdzie miesiąc temu mój samochód przestał działać. Mam nadzieję, że oni odblokowali mi ten samochód i on się nie zatrzyma w tym miejscu tak jak ostatnio, bo inaczej będziemy mieli kłopoty. Właśnie przejechaliśmy i wszystko jest dobrze. Samochód działa, a nie tak jak ostatnio, że już nie działał w tym miejscu. Na granicy był inny strażnik niż ostatnio, więc nie pogadaliśmy sobie, bo na pewno bym nie pamiętał tamten strażnik. I właśnie skończył się asfalt. Teraz wjeżdżamy na taką drogę. I teraz tak to będzie wyglądać przez następne kilometrów, przez następne kilka kilometrów, aż w końcu dojedziemy do portu. It's very far from the civilization. Właściwie tu się kończy droga. Coś tam jest. O, to chyba tam trzeba jechać. O, bardzo urocze miejsce. W tym uroczym miejscu zostaje mój samochód. A my pełni radości, że udało się dojechać na miejsce. Kierujemy się do portu. Godzina 40 minut spóźnienia. Ale to są latynosi i oni są przyzwyczajeni. Nawet tu nikt nie pokręcił nosem na to nasze spóźnienie, tak jakby to było normalne. Bom dia. Mamy zaopatrzenie piwko, Coca-Cola, woda. To z hotelu mamy właśnie zaopatrzenie. Can you swim?
Yeah. Yes, but it's not my specialization. I prefer climb. You need to life. You want a life jacket? No. I'm okay. Sauć. Cheers. Przed nami 1,5 godziny w takich oto warunkach. Niestety nie ma dachu. A myślałem, że będzie. Bo dość droga jest to usługa. Finish the gas. Obrigado. Sprawdzenie łodzi. Minęliśmy przed chwilą kontrolę. Pytali, gdzie płyniemy. Powiedzieliśmy im prawdę, że na ryby. Bo taka ona właśnie jest, ta prawda, że płyniemy na ryby. Płyniemy na ryby w okolice Leśnej Wieży. A jeśli opatrzność pozwoli, to odwiedzimy i wieżę. Z każdą minutą moja odległość do wieży maleje. Może to nie wyglądać, ale ta podróż jest dość męcząca. My jesteśmy na przedostatniej prostej. Bardzo ładne jest to miejsce. Nie spodziewałem się, że to będzie taki ala hotel. To jest prawie jak Ariał Tower. Jestem w takim miejscu, którego na pewno pozazdrościłby mi niejeden łowca ryb, niejeden wędkarz, niejeden rybak by pozazdrościł właśnie możliwości połowu w tych rzekach. Dotarłem tu, jestem tak blisko wieży Atto Tower jak jeszcze nigdy. 13 km w linii prostej. Tam po drugiej stronie brzegu jest taki mały, dziki port, do którego można dopłynąć i tam się przesiąść w samochód, aby pojechać do wieży. Ale to nie jest takie proste, bo jak już wiecie, nie dostałem pozwolenia, wysyłałem maile, dzwoniłem, jakby poruszyłem już różne struktury, aby dostać to pozwolenie, no i lipa. Ale postanowiłem jednak przypłynąć w to miejsce, aby zobaczyć, jak tu wygląda sprawa i jak ci ludzie tutaj, co oni tutaj mają za mental. No i mają taki brazylijski mental, że wygląda na to, że da się z nimi dogadać i jest szansa, że jutro tam pojedziemy. Znaczy popłyniemy, żeby pojechać. A tymczasem zapraszam na oprowadzanie po tym hotelu dla łowców ryb. Teraz nie ma sezonu, więc jedynymi gośćmi w tym hotelu jestem ja i mój przewodnik Adrian. Jestem tutaj tylko z Adrianem. Zestaw małego wędkarza, komplet. Wszystko jest. Isso, tá aqui. Alicate, bull. Esse aqui é pra tirar o peixe, caso pegar, e esse aqui é pra segurar ele, caso pegar. Aí tá aqui a vara. Tu jest taka jadalnia, wyposażona w duże okna z pięknym widokiem.
Wszędzie są moskitiery, żeby robaki nie latały. Od razu jak dziś przypłynęliśmy tutaj, to jeszcze przed rozpakowaniem podano nam jedzonko, które było bardzo dobre. A do tego świeży sok z passion fruit bez cukru. Kwaskowaty, dobry, orzeźwiający bardzo. Tam jest kuchnia, ale nie będziemy się tam pakować z kamerą. Jest odsłonięta, także można sobie tam kukać i patrzeć na ręce kucharzom. Tu jest lodówka, bary, basenik, kusząca opcja. Bardzo ładnie to wygląda, cieszy oko. Ogólnie czyściutko i schludnie bardzo jest tutaj na terenie. Jest też opcja grill. Płynie sobie rzeka Łata Uma. No a tu są pokoje. Hotelowe pokoje dla gości. Wszystko jest na takich podestach, żeby jaszczury nie dokuczały ani węże. Pokój oznaczony numerem 3. Co ciekawe, jest tu normalnie prąd. Proszę bardzo, żarówka. Prąd z generatora jest. Jest klima działająca. 2 łóżka, na których się wyśpimy razem z Adim. Łazienka. Czyściutko, klasa, kultura, Amazonia. Jak na razie same dobre wrażenia na mnie zrobiło to miejsce. No może jedynie abstrahując od tej ceny, ale no umówmy się, to utrzymać takie miejsce w dżungli, naprawdę jesteśmy na takim odludziu, że to jest koniec. Chyba nie byłem nigdy na takim odludziu. Droga z Manaus tutaj zajmuje 6 godzin przy sprzyjających wiatrach. No i tu naprawdę w okolicy no nie ma za bardzo żadnego sklepu ani nic takiego, więc no nie ma co się dziwić, że ta cena jest tutaj dość wysoka. 10-pokojowy jest to hotel. Cena, którą musiałem zapłacić, aby znaleźć się w tym miejscu na tą jedną noc z tym przewodnikiem, to jest bardzo wysoka cena, ponieważ zacznijmy od tego, że przewodnik to jest 400 reais za dobę, czyli 800 reais, bo to są 2 doby. Następnie opłacenie transportu w to miejsce razem z wliczeniem w tego koszt wynajmu samochodu oraz tą motorówkę oraz opłacenie tego całego hotelu z wyżywieniem to jest prawie 5000 reais. Czyli ja zapłaciłem jakieś 4300 zł. Zapłaciłem 4300 zł, aby być w tym miejscu, a nawet nie wiem, czy uda mi się złowić właśnie leśną wieżę. No ale musiałem spróbować, tym bardziej, że dostałem od Was te pieniądze, aby spróbować, nie? Więc próbujemy. No jak już tyle kasy na to wydałem, to być może wydam jeszcze więcej, bo jak się okaże, że my nie dostaniemy żadnego pozwolenia, no to ja będę chciał zaproponować właśnie Adrianowi, aby właśnie temu byłemu wojskowemu, abyśmy to zrobili w taki sposób, że ja mu zapłacę dużo więcej niż on by się mógł spodziewać i żebyśmy tam normalnie na dzika poszli, nawet z buta, żeby nas tam ktoś podrzucił tą motorówką na tą drogę, która prowadzi do wieży, no i dalej z buta przez dżunglę, nie? Żeby podejść do wieży. Tylko że na wieży jest ochrona, że nawet jak już nie będzie tych naukowców tam, no to ochrona tam jest, więc no ciężki temat ogólnie. Też sobie ubzdurałem jakoś, kurde. Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy i czasami trzeba odpuścić, ale na razie jeszcze nie odpuściłem. Na razie wydałem mnóstwo Waszych pieniędzy na to, aby się tu znaleźć, no i cały czas nie mogę się pogodzić z myślą, że miałbym nie zobaczyć z bliska wieży Atto Tower. Jestem w Brazylii już 1,5 miesiąca i pierwszy raz widzę, żeby padał tutaj deszcz. Akurat pada deszcz, kiedy
I to był taki dzień, kiedy ja miałem nadzieję, że będę wchodził na wieżę. I jeszcze jakieś pioruny było słychać, więc no nie poszczęściło mi się. Leje jak z cebra. To nawet ciężko byłoby ryby łapać. A co dopiero o łapaniu wspinaczki na wieżę. I teraz w kuchni mają dobrze doświetlone, mogą precyzyjnie właśnie dopasować wszystkie przyprawy oraz zadbać o to, żeby nie było żadnych robaków w jedzeniu. Dobrze, że Action 4 jest wodoszczelne. W tym miejscu jest całkiem zgrabny dostęp do internetu. Bez problemu mogłem tu zabrać swojego laptopa, żeby porobić jakieś rzeczy w internecie, ale na szczęście tego nie zrobiłem i robimy przeżywanie chwil. Piękno tego miejsca polega na tym, że tu nic nie ma. To miejsce jest ekstra nostalgiczne. Takie słowa mi się nasuwają na myśl. Jestem trochę przegrzany i mam zmęczoną głowę, aby jakoś to fajnie poetycko opisać. Przydałoby się napisać jakiś wiersz, aby opisać te widoki, ale nie mam weny do pisania wierszów. Za to mogę Wam przeczytać odpowiedź od Atto Tower. Jeśli chodzi o Twoją prośbę, czasami pozwalamy na wizytę filmowcom, ale jest to ściśle ograniczone do naukowych dokumentów relacjonujących badania w Atto, np. BBC lub Netflix. Organizowanie tych wizyt jest bardzo czasochłonne, a w Atto nie mamy żadnego dodatkowego personelu, który by to ułatwiał. To coś, co naukowcy i technicy muszą robić oprócz swojego zazwyczaj bardzo napiętego harmonogramu, kiedy tam pracują. Ponadto Atto nie jest otwarte dla gości i turystów, dlatego nie jesteśmy zainteresowani żadnymi treściami sugerującymi co innego, ponieważ nie chcemy, aby wielu turystów pytało nas, czy mogą nas odwiedzić. Obejmuje to wszelkiego rodzaju relacje z podróży, pokazy przygodowe, teledyski itp. Często nas pytano o takie rzeczy i zawsze odmawialiśmy. Mówisz, że jesteś wspinaczem, więc zakładam, że chciałbyś wspiąć się na wieżę. To w każdym razie całkowicie wykluczone, ponieważ wieża jest aktywnie wykorzystywana do badań, a pomiary i próbki gazu są stale zbierane. Możemy się obawiać, że pomiary te zostaną naruszone przez takie działania. Ponadto musimy przestrzegać bardzo rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa, które zabraniają wspinania się na wieżę inaczej niż po schodach i z uprzężą bezpieczeństwa. Ale nawet jeśli nie byłoby to Twoim zamiarem, muszę przyznać, że jestem raczej sceptycznie nastawiona do Twojej wizyty w okolicach Atto Tower. Na domiar złego są też wyzwania logistyczne. Krok pierwszy. Każda prośba o wizytę musi zostać potwierdzona przez koordynatora projektu. Zajmuje to od 1 do 2 tygodni. Krok drugi. Musimy zidentyfikować od 1 do 2 członków projektu, którzy są na miejscu podczas wizyty i są dostępni, aby pomóc. Jest to niezwykle czasochłonne.
ponieważ ze względów bezpieczeństwa odwiedzający tam mogą opuścić obóz sami, nie mówiąc już o wspinaniu się na wieżę w dowolnym charakterze. Dlatego zazwyczaj planujemy te wizyty nawet z 12-miesięcznym wyprzedzeniem, aby naukowcy mogli odpowiednio zaplanować swoją podróż i uwzględnić dodatkowe dni, w których nie będą mogli wykonywać swojej pracy naukowej. Krok trzeci. Ponieważ wieża znajduje się w rezerwacie zrównoważonego rozwoju, każdy odwiedzający musi zostać wcześniej zarejestrowany u lokalnych władz. Ten proces trwa od 3 do 4 tygodni i wymaga złożenia dokumentów osobistych. Skoro już jesteś w Manaus, zakładam, że chciałbyś odwiedzić to miejsce w krótkim terminie. Jednak ze względu na logistykę, cokolwiek przed końcem września byłoby niezwykle mało prawdopodobne, a nawet jest to bardzo niewygodne, ponieważ będziemy bardzo zajęci ze względu na spotkanie G20 w Manaus i kilka spotkań politycznych, które musimy zorganizować, a ponadto jest to najbardziej pracowity czas na pracę terenową. Powiedziałeś, że byłeś już w INPA i rozmawiałeś z Robertą. Poleciłabym Ci zapytać o odwiedzenie któregokolwiek z ich innych stanowisk terenowych. Mają wiele lokalizacji bliżej Manaus, które są o wiele łatwiejsze do odwiedzenia i które mają również mniejsze wieże widokowe. Przykro mi, że nie mam dla Ciebie lepszych wieści. No, tak więc podsumowując, załatwienie pozwolenia do wspinaczki na Atto Tower jest bardzo czasochłonne. To czasami nawet rok czasu może trwać, bo naukowcy się muszą jakby przygotować do tego, że ktoś chciałby odwiedzić tą wieżę. Ta pani, która jest teraz w Niemczech, ona jest właśnie jakby od takich pozwoleń, no to ona mi zasugerowała, żeby odwiedzić jakiś inny obiekt projektu INPA. No i już jeden taki odwiedziłem. Byłem na tej mniejszej wieży, Musa Tower. Widzieliście to w jednym z poprzednich odcinków. Też fajny obiekt, ale on wystaje tylko nieznacznie ponad korony drzew. Tam ta wieża ma raptem 40 metrów. I ona nie ma w ogóle podjazdu do mitycznego Atto Tower. Atto Tower to jest największa konstrukcja w całej Brazylii. I ona się znajduje właśnie w środku Amazonii. Szkoda, że dzisiaj tam nie możemy pojechać, ale jest jeszcze nadzieja na to, że jutro zbliżymy się do wieży. Już się pogodziłem z tym, że nie będzie wspinaczki, ale chciałbym przynajmniej się zbliżyć i zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Tutaj za domkami dla gości są plantacje różnych owoców. Właśnie idziemy sprawdzić, co tutaj rośnie. Niewyrośnięte owoce guławy. So he will collect one of the passion fruits from the plantation. Tak wyglądają te owoce marakui. Oni tu mają je na własne potrzeby. Robią z tego pyszny sok. No i też sprzedają trochę tych swoich plonów. Zobaczmy jeszcze pole kukurydzy. Okay. Okej, to taka mała kukurydza jest. Small. Pequeno, né? pequeno. The Oh. color is nice. O, ten jeden jest całkiem spoko. Plony zebrane. Będzie jutro śniadanko naturalne, prosto z amazońskiej uprawy. Papaya here. A tak właśnie rośnie papaja. A to są takie bardziej dojrzałe już właśnie papaje. Bardzo dobry jest to owoc. It's delicious. Dbają o nas maksymalnie. Jest kawusia, ale nie korzystam, bo twardo lecę na detoksie kawowym. Tylko yerba i guarana ostatnio. No i jeszcze pierogi. Coś a la empanada. Ekscelente. Mój przewodnik miał świetny pomysł, aby zabrać laser do lasu.
temacie zabawy laserem to jestem zwariowany jak małe dziecko. Całe życie mnie to fascynuje. Dać mi laser i macie mnie z głowy. Jak chcecie mnie uspokoić, to musicie mi dać laser. Trzeba pamiętać przy zabawie laserem, żeby w niebo nie świecić, bo można przez przypadek poświecić w samolot, oślepić pilota, no i pilot może spaść. Pamiętajcie o tym. I w ogóle nie świecić w ludzi, bo o kurde, można się oparzyć. Kurde, laser trzeba uważać, bo parzy. Nie, ale tak naprawdę to w oczy nie wolno świecić, bo można się uszkodzić. Kolacja. Bardzo fajnie przygotowane. Tym razem jest rybka. A, to jest wołowina ponownie. No, a tu są jakieś takie dodatki. Kolacja idealna jak dla mnie, czyli rybka piraruku, największa, żyjąca w okolicznych wodach, sól, no i oliwa z oliwek. To jest posiłek przedpołowowy. Jemy to i płyniemy na ryby. Não, você ganhou de presente. De cabeça. Não é tão ruim não. Przygotowanie przynęty. A przynęta wygląda jak połów w polskich jeziorach, a tu się tego używa jako przynęty. Ciekawe, co my mamy zamiar złowić. Może jakieś piraruku. Czuję się totalnym laikiem w temacie połowu ryb, bo robiłem to może 3 razy w życiu, z czego ostatnio te piranie właśnie jak łowiłem. No ale trzeba próbować nowych rzeczy w życiu, więc bardzo przydatny skill, tym bardziej, że lubię ryby. Rybołówstwo, super sprawa. Ej, a w ogóle, żeby dopłynąć w te miejsce, jak przed chwilą płynęliśmy tą łodzią motorową, rozpędzeni dość mocno i tak podążaliśmy jakby w tą ciemność, ależ to był dreszczyk emocji, naprawdę. Okej, czyli my próbujemy złowić 2-metrową rybę, catfisha. To jest catfish, to jest drapieżnik. It's dangerous for people too, yes? They just need tourists only from Poland. Okej, czyli catfish je tylko ludzi z Ali Polski. assim mais ou menos. Only Não sei se gringo. é uma cobra. Exactly. gringo. How do you know that? Ali, tem algo ali, não sei se é uma cobra ali, mas não tá em cima ela, tá em terra. O kurde, coś jest chyba. Got it. Bring it. Kurde się zaplątało. Pegou? Não sei, acho que parece que sim. Kurde, Pesado. złapałem coś. I hope you have a catch. No? Não. Bring it. Let's try again. A, Let's check the bait. pitło. Ale coś było ewidentnie na kiju, nie? Try again. I feel something. Ewidentnie coś czuję na końcu tego kija. Prawdopodobnie to jest jeden z 2000 gatunków ryb żyjących w tych wodach. Puxa. Nie, bo mi się cały czas wydaje, że jest branie, a branie będzie dopiero, kiedy wędka się wygnie. Don't touch it. They are wasp. É o carro da luz. These wasps, Aí. they are kind of attracted by the light. I remember this. Yeah, they hurt. Właśnie wpadł we mnie ten sam owad, których gniazdo widziałem w czasie wspinaczki na hotelu Ariał. Wtedy tam było gniazdo takich wielkich czerwonych i to było jedno z tych, właśnie jeden z tych robali.
Pokonałem go przed chwilą, rozdeptując skubańca. Yeah, they built big nest. Once I was bitten by a wasp. I have a picture. My face got swollen. One, this eye on the left side, you could not see. I have the pictures. Quer filmar? No niestety nie udało się It mnie is chwycić. just a little bit. Here. O, chyba że... Ty, na sam koniec... Po to! Got it? Готово. Ty, nie idzie normalnie aż... No, maybe it's stuck on the bottom. Yeah, maybe you hook it a rock or something. Yeah, it's gonna break it. Tem готово. Yeah, just leave it. Release the line. Release the line. Like this. Open to the top. This to the top. Yes. Yeah. Give it the line. Yeah. A, myślałem, że to jest branie, a to nie było branie, to tylko się haczyk zahaczył od Put it in dna. the back. Let's switch it, please, for navigation. For navigating. Gringo jedynie dał się złapać. Dałem się nabrać. Haczyk się po prostu zahaczył o dno, a ja myślałem, że mam branie. I byłem w szoku. Giema. Ej, ten ptak wygląda w ogóle jakby miał wąsy. Ciekawe. Tamte światełka w oddali to jest nasz hotel. A my jesteśmy tu aktualnie w tych krzakach nad wodą. Tu jakaś żaba się przyplątała. Nice. Właśnie nam ryba wpadła do tego. Ona sama tu wskoczyła z kubana. Rama, parece que uma Co jest grane? rama. One wyskakują z wody na parę metrów. Afraid and jump. They're very slippery. Oh, Ali o olho dele. O, aligator. Yes. Jesteśmy jakieś 2 metry od aligatora. There's a fish in the mouth. Oh my god. You are amazing. No nie mogę uwierzyć w to. Złapał normalnie kajmana. It's kajman, yes? Yes, it is a caiman. It is called a spectacle caiman. Tiosu. Não, seu tinga. Não, eu tinha. Eu tinha. Pô, esse olho é mais pretão. Né? 5, yeah. All is complete. Amazing. Double lens on the eyes.
One inside of the water, one outside. Look. Inside, outside. It's young. Yes, they grow about a foot a year. Alligator is very strong. Yes, it is. When it depends how big they are, they can crack a turtle shell. I mean, they can break a turtle shell. What's that? Really funny. It's almost a dirty history. Zabawne. Yeah. Okay, for me is Good. yeah. I'm gonna release it back in the water. Mission complete, definitely. Zastanawiam się, że ten aligator Still in the same place. We left it in the same place. nie próbuje zwiać, ani że się nie wystraszył. On udaje trupa. We just hold the neck. We are not here to hurt the animals. Nocne przygody uważam za udane. Mimo tego, że nie udało się złapać żadnej ryby, nie przejmujemy się w ogóle, bo jutro też jest dzień i wstajemy skoro świt, aby o wschodzie słońca ruszyć na ryby ponownie. No a następnie dostaniemy odpowiedź od szefa, czy możemy się zbliżyć do okolic wieży Atto Tower. No a to będzie w kolejnym odcinku. A w tym odcinku to już wszystko. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.